Jedna z najbardziej tajemniczych postaci polskiej muzyki XIX wieku. Wybitny kompozytor, słynny gitarzysta, działacz niepodległościowy i niestrudzony propagator polskiej literatury. Jego życiorys utkany jest w większości z legend, domysłów i skrawków informacji. Nie istnieje nawet jego portret, mimo iż jeden z jego synów był zawodowym fotografem. Jan Nepomucen-Bobrowicz przychodzi na świat 12 maja 1805 roku w Krakowie. Nic nie wiadomo ani o pierwszych jego nauczycielach muzyki, ani o okolicznościach wyboru przez niego gitary. W wieku 11 lat Jan rusza do Wiednia na nauki do pierwszego gitarzysty swoich czasów, Mauro Giulianiego. Choć nie istnieją bezpośrednie dowody tej znajomości, to wpływ włoskiego wirtuoza wybrzmiewa zarówno w sposobie gry, jak i kompozycjach polskiego gitarzysty. Jan kończy kilkuletni pobyt w Wiedniu. Wraca do Krakowa, gdzie daje świetnie przyjęte koncerty. Publikuje też swoje pierwsze kompozycje. Utrzymuje się dając lekcje muzyki, a także dzięki pracy w krakowskiej policji. Na wieść o wybuchu powstania listopadowego Jan Nepomucen natychmiast rzuca pracę i przystępuje do zrywu niepodległościowego. To jedna z możliwych wersji wydarzeń. Równie niepotwierdzona jak służba gitarzysty w roli adiutanta Józefa Bema w artylerii konnej. Faktem pozostaje, że za udział w powstaniu kompozytor otrzymuje Srebrny Krzyż Virtuti Militari. Po upadku powstania Bobrowicz przedostaje się wraz z internowaną armią do Saksonii. Pod pretekstem choroby zatrzymuje się na dłużej w Lipsku, podczas gdy reszta jego towarzyszy udaje się na emigrację do Paryża. Działający pod fałszywym nazwiskiem kompozytor służy jako skrzynka kontaktowa dla polskich organizacji wolnościowych. Nadzoruje także przemyt do kraju zakazanych przez cenzurę książek w belach bawełny i w beczkach z winem. Za swoją działalność konspiracyjną przyjdzie mu zapłacić 10 miesiącami spędzonymi w saskim więzieniu. W Lipsku Jan z trudem utrzymuje się z udzielania lekcji śpiewu i gry na gitarze, a także ze sprzedaży własnych kompozycji. Wymagające niebywałej techniki utwory fałszywie reklamowane są jako nadające się dla amatorów, co nie przysparza mu popularności. Wirtuozowskie kompozycje gwarantują za to Bobrowiczowi stałe miejsce wśród najważniejszych europejskich twórców muzyki tamtego okresu. Rozgłos przynosi Bobrowiczowi występ na Akademii 13-letniej Klary Wieck, w przyszłości wybitnej niemieckiej pianistki i kompozytorki. Ogłoszony w paryskiej gazecie Chopinem gitary, muzyk koncertuje w Lipsku wspólnie z polskim Paganinim, wirtuozem skrzypiec Karolem Lipińskim. Tak przynajmniej głosi legenda. Źródło utrzymania Bobrowicza stanowi także praca w oficynie Breitkopfa i Hürtla. Redaguje w niej serię Biblioteka Kieszonkowa klasyków polskich. Stała pensja umożliwia Janowi utrzymanie stale powiększającej się rodziny.
W 1838 roku gitarzysta żeni się bowiem z Fryderyką Wiktorią Henriettą Petit. Ma z nią 8 dzieci. Żadne z nich nie pójdzie jednak w ślady ojca. Z czasem zaangażowanie Bobrowicza w promowanie polskiej literatury coraz bardziej spycha w cień jego ambicje muzyczne. Kompozytor zostaje dyrektorem, a następnie właścicielem oficyny Librairie Étrangère. Wydaje w niej 167 polskich tytułów w ponad 300 tomach. Dzięki swojej nowej pasji znacząco przyczynia się do zachowania języka polskiego po rozbiorach. Jego idealizmowi i oddaniu pracy nie towarzyszy jednak talent do zarządzania finansami. Firma bankrutuje, a sam kompozytor popada w ubóstwo. Umiera 2 listopada 1881 roku w Dreźnie. Pozostawia po sobie około 40 utworów. Wśród nich jest wielki polonez A-dur, op. 24, uznawany za jedną z najwybitniejszych pozycji w historii literatury gitarowej.